Japonia to kraj, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością w najbardziej harmonijny sposób. Od starożytnych świątyń i ceremonii herbacianych po futurystyczne miasta pełne neonów, każdy zakątek tego kraju zachwyca swoim unikalnym charakterem. Kultura Japonii to nie tylko piękno sztuki i architektury, ale także szacunek do natury i głęboko zakorzenione wartości. To miejsce, które inspiruje, zachwyca i zostaje w sercu na zawsze. A teraz witamy w Osace, sercu kulinarnym i kulturalnym Japonii. Dziś zabiorę Was na spacer po tętniących życiem ulicach tego niezwykłego miejsca, gdzie nowoczesność spotyka się z głęboko zakorzenioną tradycją. Skosztujemy lokalnych przysmaków, odwiedzimy kultowe dzielnice i zobaczymy, dlaczego Osaka nazywana jest sercem Japonii. Zapraszam na wyjątkową podróż po tym niesamowitym mieście. Siemanko, pozdrawiam serdecznie z Japonii, a dokładnie z Osaki. Podczas naszego pobytu tutaj zobaczymy Osakę, Kyoto i Tokio. Już nie mogę się doczekać, właśnie idziemy zjeść jakieś pyszne jedzonko. W tym odcinku zdradziłem Wam parę takich fajnych myków, jak można tutaj tanio spędzić wakacje, jak można zaoszczędzić na niektórych rzeczach. No, oglądajcie dalej. No i pokażemy Wam oczywiście, jaka piękna jest Osaka. Właśnie zamawiamy sobie jedzonko. Zaraz Wam pokażemy, co smacznego było. Rybka teriyaki, do tego mięsko, ryż, miso soup. Ale sałatka jedna drugą ukradła. Z takich podstawowych rzeczy też musicie wiedzieć o tym, że na przykład jak chcecie zaoszczędzić, no to wiadomo, idziecie do hostelu. Chociaż hostele tutaj w Japonii i tak nie są tanie, bo my na przykład płacimy, bo idziemy dzisiaj do hostelu w Osace, tutaj dokładnie jesteśmy w samiutkim centrum, także specjalnie wzięliśmy hostel i tam na Ali za damski pokój, bo tu akurat są dzielone, że nie mogą chłopaki z dziewczynami spać, to tam, nie wiem sobie dlaczego, ale tak jest akurat w tym hostelu. Za jej pokój 80 zł, za mój 100. Musiałem dopłacić. Nie wiem dlaczego, ale męski był droższy. Stąd będziemy jechać metrem. Komunikacja w Japonii jest naprawdę idealna i bardzo prosta. I to Wam też później pokażemy. A co do tego, jakbyście chcieli przemieszczać z miasta do miasta, oczywiście są autobusy. Ale wiele osób sobie pomyśli, że chciałoby się przejechać szybkim pociągiem. Bo taki fajny, wiecie, szybko jedzie. My też nim będziemy jechać. Ale on jest dużo droższy niż lot samolotem. Jak byłem pierwszy raz w Japonii, byłem zaskoczony, że za pociąg, przejażdżkę 2 godziny trzeba było zapłacić 500 zł, a za lot, na przykład sprawdziłem, jakbyśmy lecieli tutaj z Osaki do Tokio, wychodziło na przykład 150 zł za lot, a pociąg 500. To różnica jest naprawdę bardzo duża. I jak będziecie lecieć do Japonii, też warto przelecieć do Osaki, ponieważ loty tutaj są tańsze niż do Tokio. No, jesteśmy w Japonii i zaczęły się roboty. Robot to Wam troszkę pokażę. O, to jest jakiś patrol. No i tak. W mieście wiadomo, dużo jest tych linii, ale stąd macie zieloną, znaczy my w zieloną jedziemy do centrum. Jest zielona, niebieska i fioletowa. My jedziemy zieloną. Mamy godzinę trasy. No właśnie zobaczyliśmy. Ala zobaczyła, że jedziemy, ja nie powiedziałem, że jedziemy na Namba Station, ale ich obczaiła, że musimy w sumie do samego końca jechać i później stamtąd jeszcze mamy pół kilometra do hostelu. Dla nas to jest dobrze, że do samego końca przynajmniej nie będziemy mieć problemu ze znalezieniem stacji. Dokładnie tak. Jedziemy do końca i tyle. Bilecik na zieloną linię. Za 2 bilety płaciliśmy 50 zł, godzina trasy, 50 minut dokładnie trasy. Z lotniska do samiutkiego centrum. Dobra, jednak macie już więcej linii tutaj. Ale to nic. Macie opcję pojechać na przykład tam, gdzie my jedziemy, na Namba, czyli do samego centrum za 50 zł za 2 bilety, za 25, albo za 30 zł, 10 minut szybciej, ale nie ma żadnej różnicy praktycznie. Chodź szybko, ale bo pociąg jest. Szybko. No chyba tak. No bo mówiła, że na jedynce. Szybko. Namba. Co ciekawego też powinniście wiedzieć w Japonii,
My jesteśmy teraz dokładnie tutaj 11 listopada. Jest dzisiaj 23 stopnie, słoneczko, jest naprawdę świetna pogoda. A w innej części Japonii jest już śnieg i ludzie jeżdżą na nartach. I podobno jest go dość sporo, bo widziałem zdjęcia na internecie, że ktoś tam pisał, że już są gotowi na wyjazd na narty japońskiej góry. Także to jest bardzo interesujące, jakie to są różnice temperatur tutaj. Za jakieś 2 godziny się ciemno zrobi. Już zacznie wszystko pięknie to wyglądać. Będziemy najpierw do hostelu, zostawić plecaki, szybko podładować telefony delikatnie i wybijamy na zwiedzanko. Osaka jest pięknym miastem. Oczywiście moimi ulubionymi jest Tokio i Kyoto, ale Osaka też jest super. Też bardzo lubię. Już się nie mogę doczekać, jak pójdziemy na pierwsze sushi. Powiem wam tak, kiedyś jak jadłem sushi, to wiele lat temu, 5 lat temu, nigdy nie używałem do sushi wasabi. No po prostu nie lubiłem. Do momentu, aż przyjechałem wtedy do Japonii i od razu dostałem sushi przesmarowane z całym wasabi. No to od tego czasu po prostu pokochałem. W ogóle bardzo lubię japońską kuchnię. Oczywiście moim numerem 1 w Azji i na świecie jest tajska kuchnia, ale japońska też jest pyszna. Co do jedzenia w Japonii, bo wiele osób może przyjechać i się martwić o tym, ja jestem biednym backpackersem, nie mogę pojechać do Japonii, bo mnie na to nie stać. Wcale tak nie jest. Ja też tak myślałem, jak byłem tutaj pierwszy raz 5 lat temu. Że nie będzie mnie stać, że Japonia to będzie ostatni kraj, który będę miał w tej swojej podróży, bo się całkowicie spłukam z pieniędzy. Moi kochani, Family Mart. Kupowałem gotowe posiłki, które były bardzo tanie i bardzo smaczne. Były chyba najtańsze, najtańsze. Były chyba najlepsze gotowe posiłki, które się odgrzewało na miejscu albo w hostelu po prostu, jakie kiedykolwiek gdzieś jadłem na świecie. Były naprawdę bardzo dobre. Także na tym też możecie bardzo dużo zaoszczędzić. Wiadomo, bo jak pójdziecie do restauracji, no to w restauracjach nie jest tanio. Chociaż teraz patrząc na te ceny, które mamy w Polsce, to myślę, że w Japonii wcale nie będzie dużo drożej. Patrzcie, jakie kultowe taksówki. Dobra, gdzieś tutaj, w tej uliczce. O, co to za podróbka 7-Eleven? 7 and Holdings. Co to Alicja tutaj jest? Za Relaxation Angel. No, jasne. O, tutaj, patrzcie jak nasz hotel wygląda. Petara, nazywa się tak Is Cabin Osaka Namba. Namba to jest nazwa dzielnicy tutaj. Kulturka na samym wejściu, od razu no shoes. W szafeczkach musicie zostawić i dopiero możecie jechać na górę. Nie wiem, na którym jest hostel. Reception, 2. Dobra, pokażę wam, co tu jeszcze mamy. Tutaj są kimona, które mamy sobie wziąć, tylko nie wiem po co właśnie mamy wziąć. Do spania? Nie wiem też. Może do, Może do spania. Weź od razu. To jest dla mnie. To po co my je mamy wziąć? Nie wiem. Dobra, pokażę wam troszkę co tu jest, bo powiem wam, że ten hostel jest naprawdę świetny. Jest taki japoński. Te maszyny, wiadomo, można sobie kupić picie jakieś. Ej, tu jest tak japońsko. Tutaj kuchnia. Takich podobnych będziemy sobie jeść sushi dzisiaj. Woda, wiadomo, jakiś workspace. Można sobie popracować, poleżeć. O, coś pooglądać, nie wiem, są gry czy filmy, jakieś mangi. Super, super. No jasne. Tam właśnie takie też Super. Dobra, idźmy się ogarniać. Ja uwielbiam Japonię, naprawdę ja się tak cieszę, że my tutaj jesteśmy. Jak ja sobie pomyślę, że mielibyśmy teraz być jakimś, nie wiem, Nikaraguje, a jesteśmy tutaj. Wow. Mega się cieszę. Tak wam mówiłem, osobno jest dla facetów, osobno dla kobiet. Ja mam na 3. piętrze, ale na 4. Te łazienki. Szafeczki każdy ma, także teraz będzie trzeba schować plecak. Chociaż tutaj nie kradną, Japonia jest uznawana za najbezpieczniejszy kraj na świecie.
tak wygląda. Każdy ma swój pokoik. Dobra, gdzie jest mój gdzieś na końcu. Każdy dostaje ręcznik, czystą pościel. 26, tutaj jest mój. No i popatrzcie jak wygląda. Każdy ma taki pokoik, telewizor, można sobie pooglądać. Powiem wam, że kabin z telewizorem jeszcze nie widziałem, że każdy ma osobno. Lusterko, klima w środku, światło, gwiazdko. Jest spoko. No i zaczynamy zwiedzanko. Byłaś w toalecie? Byłaś, czy No, nie? byłam. Widziałaś ile z opcji na ścianie? No, Nawet jest zagłuszacz dźwięku. tak, Żeby- ale to nie jest dla mnie zaskoczenie, bo Zagłuszacz dźwięku był, widziałaś? Ja widziałem pierwszy raz. Że włączałaś go? Ja sobie go na jaja włączyłem. To tak specjalnie jest taki szum, że nic nie słychać co w środku robisz. co ty gadasz? No, później wam pokażę, bo to jest ciekawe. W ogóle pamiętam jak pierwszy raz byłem w Japonii, w restauracji. No, to taka śmieszna sytuacja i mało przyjemna, ale wam powiem. Wchodzę do toalety, awaria jak nie wiem, coś złego zjadłem. Wlatuję, robię swoje i szukam, żeby, wiecie, spukać, a tam wszystko po japońsku, chyba z 10 różnych przycisków i nie wiem, co mam wcisnąć kompletnie, bo to wszystko nawet nie było po angielsku. Wiecie, wciskam po kolei każdy, co się dzieje, woda mi się zaczyna lać z jednej strony, z drugiej, nie potrafię tego wyłączyć, wstaję z tego kibla, wylewa się ta woda. Miałem taką akcję, że nie wiedziałem po prostu totalnie, jak sobie mam poradzić z kiblem. Wiecie, chłop przyjechał, nie wiem, jakiś, jak nie wiadomo skąd, do Japonii i nie wie w ogóle jak się załatwić. Ale to było tylko jednorazowo, ale tej sytuacji nigdy nie zapomnę. Bo naprawdę problem... Znalazłeś w końcu? W końcu tak. No ale to co się działo wcześniej to nawet nie będę mówił. O patrz, nagrajmy to. Zaczynamy z fajnymi ciekawostkami, żebyście widzieli. Tutaj będziemy wchodzić teraz na główną ulicę. Pokażemy wam troszkę dzisiaj, troszkę jutro rano. Tutaj widać, że jakieś dobre przekąski, bo kolejka. Aha, wiem, to w Tajlandii też robią. Taco and crab, a to z krabem akurat. No i właśnie taki gentleman wjedzie zaraz do kolacji razem z sushi. Co, przejdźmy się tu zobaczyć, a później pójdziemy główną chyba. Wiecie co, dajcie znać w komentarzach, jak ktoś wie, dlaczego ta reklama jest tu sławna. Że wszyscy sobie przy niej zdjęcia robią, bo to mnie zastanawia. Patrzcie, co tam się dzieje. Ile ludzi, to jest taka ulica handlowa. Nieźle. No nie, ale też to się uczestniczyć zdjęcie. Takie sławne. W tym odcinku też dam wam parę fajnych ciekawostek na temat Japonii. Co powinniście wiedzieć. No, Japonia jest na pewno wyjątkowym krajem. Myślę, że takich rzeczy, co tutaj możecie zobaczyć, jak przyjedziecie na wakacje, to nigdzie indziej. Tak w ogóle, tutaj jeśli macie jakiś papierek, butelkę, cokolwiek, macie problem. Na ulicach tych miast jest bardzo, ale to bardzo ciężko znaleźć jakikolwiek kosz na śmieci, a mimo tego jest bardzo czysto. Ostatnio zabraliśmy was do Chin, teraz jesteśmy w Japonii. Co ciekawego, każdy z nas jadł zupkę chińską. A co jest najciekawsze? Że ona wcale nie jest z Chin, tylko właśnie z Japonii. Stąd pochodzi zupka chińska, a jest z Japonii. To czemu ona się nazywa chińska? Tutaj w ogóle Japończycy co do punktualności to mają naprawdę bicika. Tutaj nie ma opcji nawet, że wasz pociąg spóźnił się. Bo one są tak wszystkie ustawione, że one przyjeżdżają co do sekundy. To jest naprawdę niesamowite. W jednym z odcinków, prawdopodobnie jutro albo pojutrze, będziemy jechać dwoma pociągami. Będziemy jechać jednym normalnym pociągiem, który jedzie właśnie do Kyoto, a później z Kyoto do Tokio pojedziemy tym szybkim pociągiem. To będzie coś ciekawego na pewno. Nigdy w życiu nie miałem okazji jeszcze nim jechać i się nie mogę doczekać. W Chinach oczywiście one też są, no ale stąd są tak naprawdę znane. To jest niesamowite, że oni tutaj na przykład w tych krajach cały czas, niezmiennie mają tą swoją tradycję jak mangi, Pokemony, te różne postacie bajkowe, nawet gry. Ostatni raz jak tu byłem 5 lat temu, były salony gier, gdzie można sobie było pograć na przykład w kontrę, można było sobie w Mario pograć, w różne takie gry, które po prostu u nas w Polsce już są totalnie zapomniane i tutaj jednak nie. Ja bym chciała Mario.
O, ala Pokeball. Mam cię Pokemonie! Ja jak byłam mała, to też był szał na Pokemony. I teraz wróciło to znowu. Wróciło, przecież Zuzia, Piotr, No, Piotrka. w Tajlandii Pokemony są bardzo, bardzo popularne teraz. Także to wróciło. Maszyny do, Bardziej nie gram. maszyny do rozwalania pieniędzy. No nie, to są tylko te do losowania. Co mi się też bardzo tutaj podoba, w ogóle w paru krajach to możecie zobaczyć, ale w Japonii praktycznie wszędzie, że przed każdą restauracją macie z plastiku zrobione po prostu takie wzory różnych dań, które możecie zamówić. Tu akurat jest sushi. I patrzcie, to nie są jakieś wymyślone sushi, nie wiadomo jakie rolki. Bardzo podstawowe i tak to wygląda. Zaraz dokładnie Wam też będziemy mówili, co, ile, gdzie tutaj kosztowało, żebyście wiedzieli. Co do hostelu, powiem Wam, że jestem zachwycony. Naprawdę hostel jest 11 na 10. Także śmiało go można polecić. I stąd, dokładnie gdzie teraz jesteśmy, ile szliśmy? 3 minuty? No nawet może nie. Nawet nie wiem czy to. Bardzo szybko. Wszędzie dookoła pełno jedzenia. Nie wiem, gdzie mam patrzeć. Wszystko takie interesujące. O, Dragon Ball jest też. Znajdziemy jakiś taki fajny sklep tutaj też, gdzieś typowo z mangą, z różnymi tymi postaciami z gier, z bajek i tak dalej, te typowo te japońskie. To na pewno wejdziemy i Wam pokażemy też. Normalnie nie wiadomo, w którą stronę się patrzeć. O, tutaj jest ta słynna wołowina. Wagyu. Wagyu się nazywa, bo tak? Bardzo droga. Podobno bardzo dobra. Nie wiem w sumie, czy kiedyś jadłem. Jadłaś kiedyś? Wagyu? Jedliśmy? A jedliśmy na tym Shabu Tower, no Oczywiście, jedliśmy. że jedliśmy No wiele właśnie, razy. jedliśmy, A dobra. jeszcze taka ciekawostka, że jak to te krowy, takie wiecie, najdroższe mięso Wagyu, to podobno puszczają im muzykę klasyczną, no. żeby były zrelaksowane, żeby to mięso lepiej smakowało. No, to jest też bardzo ciekawe. Ale właśnie chciała kupić takiego kotka, żebyśmy mieli do domu na pamiątkę. Może weźmiemy, Jakąś co? pamiątkę z tej podróży, no? Może być. Akurat już stąd po Japonii lecimy do Tajlandii, znaczy ja na chwilę, Ala zostaje, także możemy sobie jakąś coś pamiątkę kupić. W Japonii ogólnie mieszka około 125 milionów ludzi. W samej Osace 18 milionów. Musicie wiedzieć, że Osaka to jest takie mocno konkurencyjne miasto właśnie do Tokio. Bardzo dobrze rozwijające się, prosperujące. Są tu porty oczywiście. Także myślę, że jeśli będziecie planować swoją podróż po Japonii, to bardzo warto tutaj przyjechać. Co do portów, to miałem powiedzieć, że węzły komunikacyjne ogólnie, że tak samo z tymi lotami, jak Wam powiedziałem, że tutaj, na przykład jak chcecie przylecieć do Japonii, to do Tokio jest dużo taniej przylecieć, na przykład, do Osaki jest dużo lepiej przylecieć i dużo taniej, niż na przykład przylecieć do Tokio. My jak sobie sprawdzaliśmy bilety, bo na przykład tu przylecieliśmy do Osaki, a wylatujemy z Tokio, no żeby już nie wracać tutaj, bo nie mamy za bardzo na to czasu, to już później jak wylatujecie, to już cena była minimalnie różna. Ale jeżeli chcecie przylecieć, no to tutaj było zdecydowanie taniej. A tak jak Wam mówiłem, jeśli stąd będziecie chcieli się dostać samolotem do Tokio, macie za 150 zł lot. Pociągiem 500. Dobra, mamy teraz 2 km na Shinsekai, czyli kolejną taką najbardziej popularną ulicę, dzielnicę tutaj. No zaraz zobaczycie zresztą co. No i tam zjemy sushi i musimy się napić sake. Lubisz sake? Nie. Nie lubisz? Ja też nie lubię, ale się napiję. W Japonii, dobra, tu jest coś do jedzenia, ale macie tu takie malutkie bary. Pokażemy Wam tak, będziemy prawdopodobnie w Tokio, o ile znajdę tą ulicę, bo kiedyś na niej byłem, że były właśnie takie, że bar obok baru i tam do środka wchodziło tak 4-5 osób tylko, przy barze siadali, no i sobie właśnie coś popijali. Może tutaj gdzieś też to znajdziemy, zobaczymy. Dopiero jest 17:30, już jest ciemno totalnie, także jeszcze dużo czasu na zwiedzanie mamy. Powiem Wam, że trochę się martwiłem, że będziemy tutaj późno dzisiaj i tak dalej, że co ja Wam pokażę, a tak naprawdę
to te miasta najlepiej pokazywać właśnie wieczorem. No przecież patrzcie, jak to wszystko wygląda wieczorem. To jest dużo lepszy efekt niż w dzień. To mi się właśnie podoba bardzo w tych japońskich miastach, że tak wszystko wszędzie pięknie świeci. No, tą wołowinę to po prostu wszędzie znajdziecie. Kobe beef. Co do samego przylotu do Japonii, z wizą nie musicie się martwić, ponieważ Polacy dostają wizę na 30 dni po prostu na wjeździe. Jest darmowa. Jedzenie jest tutaj po prostu na każdym kroku i powiem wam szczerze, że zauważyłem, że tu naprawdę wcale nie jest tak drogo. Patrzcie, jak tutaj jest na przykład taka sushi, 5 kawałków z różnymi rybami, plus do tego piwko, wychodzi 25 zł. 26 przypuśćmy. Ja nie wiem, to albo tu potaniało, albo tak się zmieniły ceny na świecie, a tu dalej zostały te same. No pewnie nie potaniało, ale chyba się to jakoś nie zmieniły. Ale się teraz tanio wydaje, nie? Bardzo, no. No tam była rolka 6 różnych sushi plus piwo za 25 zł. Bardzo tanio, no. Dobra, tu wchodzimy dziś. Tu się dużo dzieje. Chcemy znaleźć gdzieś automaty, żeby sobie zagrać w Mario. A ja bym jeszcze w kontrę zagrał też. O, tutaj kasynko jakieś. A ja nie wiem właśnie, czy ja nie byłem tutaj gdzieś na tych maszynach wtedy sobie grać z takim moim ziomkiem. Chodź zobaczymy do środka. Patrzcie to. To wygląda jak... Jak lustro. No tak. Niezłe haluny bym tu miał. A co to w ogóle jest? A, coś się gra. Niezłe, niezłe. To co tu wchodzi w ogóle w tym? Ale przed chwilą pani podsumowała, że to naprawdę nie trzeba być w dzień, to trzeba być wieczorem właśnie. Bo w dzień to pewnie za wiele się nie dzieje. Dopiero całe życie po zmroku jest. Nie wiem, czy wiecie, ale właśnie w Japonii żyją najdłużej ludzie na świecie. Z takich krajów, które są już takie, wiecie, większe, bardziej, no po prostu większe, no bo są te takie malutkie kraje, gdzie jest niby powiedziane, że żyją pół roku dłużej, ale uważa się, że to w Japonii właśnie, że średnia wieku to jest 85 lat. Wyobraźcie sobie. Z czego się dzieje tak, że Japończycy długo żyją? No przede wszystkim z tego, że w Japonii lubią aktywnie żyć ludzie. Dodatkowo mają bardzo dobrą dietę. Tutaj ludzie bardzo zwracają uwagę na to, co jedzą. W porównaniu do tego, jak jedzą w innych krajach. W Polsce podobno średnia wieku to jest około 75 lat. Tak jest w miarę okej. No ale tutaj już widzicie, tu już jednak jest to 10 lat dłużej życia. Z ciekawostek. W Japonii nie używa się cyferki 4 i cyferki 9. A dlaczego? Ze względu na to, że wymowa tych dwóch cyferek, cyferki 4, jest bardzo podobna do tego, co znaczy śmierć, a cyferki 9 do tego cierpienia. Dlatego oni nie używają. Tutaj ludzie w Japonii są bardzo przesądnymi ludźmi, także zwracają na to uwagę. Takie automaty, takie podobne, nie uważam, że to zupełnie taki sam, z piciem lub z jedzeniem, z jakimiś przekąskami znajdziecie prawdopodobnie na każdej ulicy w Japonii właśnie, w tych miastach. Popatrzcie, tu już stoją kolejne. Jest to bardzo, bardzo tutaj popularne. O, i kolejne. One są naprawdę wszędzie. Dobry biznes, pewnie dla kogoś. Co te dziewczyny drobne, ala? Na jakiej ulicy my jesteśmy? Ogólnie musicie wiedzieć o tym, że tutaj walentynki też wyglądają podobnie jak w Korei, że to nie chłopak obdarowuje dziewczynę prezentami, tylko dziewczyna kupuje coś na przykład chłopakowi. Japonki podobno są wstydliwymi kobietami, no i tu mają taki dzień właśnie, że to one mogą faceta obdarować czymś.
Co oni to rozdają, tak? Ulotki? Ulotki tak dziwnie ubrane? W Japonii, oczywiście, tak jak w niektórych azjatyckich krajach też, im jest kobieta bielsza, Japonii to przede wszystkim. im jest bielsza, tym jest piękniejsza. Tutaj biały kolor skóry to jest po prostu najbardziej piękny kolor ze wszystkich, także te dziewczyny używają też różnych na przykład mydeł, żeli Wszystkie wybielających, kosmetyki są kosmetyki wybielające. wybielające, no wszystko co tylko się da. W takich krajach nie jest ładne, jak się jest kobieta opalona. Ale A w tak wielu samo krajach było- też na przykład znaczy, jeżeli jest opalona, to znaczy, że jest biedna. Bo po prostu podchodzi z tej wsi albo skądś. Jak wiecie lub nie wiecie, w Japonii największą mafią jest oczywiście Yakuza. Oni tatuowali się cali w różne wzory. Mi się na przykład te wzory bardzo podobają. Jak ktoś lubi tatuaż, to pewnie też mu się one podobały. I na przykład jak pamiętam, byłem 5 lat temu, bo tutaj tatuaże są źle postrzegane. Normalni mieszkańcy japońscy tatuaży nie robią, chociaż może teraz się już to zmieniło. Wcześniej nie robili. Jak byłem 5 lat temu, to mi nie pozwolili wejść na siłownię. Powiedzieli, że przez to, że mam tatuaże, nie mogę skorzystać, nie mogę wejść, chyba że pójdę po ciuchy i ubiorę się cały na długo, żeby nie było w ogóle widać moje tatuaże. No takie mają zasady, że nie wpuszczają. Co było dla mnie bardzo ciekawe wtedy, bo jakby nie patrzeć, to przecież tutaj się okropnie wolą Jakuzy. Tutaj Jakuza większość problemów załatwiała, że ludzie nie szli do policji, tylko do mafii szli. Bo wiedzieli, że jeśli pójdzie w inną stronę, to mogą mieć problemy. I no dziwię się, że na siłowni na przykład mnie nie wpuścili. No wiadomo, że ja nie jestem, ale to było takie trochę głupie. Nie ma co gadać. No i doszliśmy do kolejnej miejscówki. Miało być pół godziny, ale szybciej doszliśmy dużo. Czyli Shinsekai. Sorry, Shinsekai. Dobre foty. Wjeżdżamy tam na górę? Nie wiem, nie byłem właśnie. Zobaczymy. Japończycy w ogóle są uprzejmi. Teraz powiedzieliśmy panu, że nie będziemy czekać 30 minut, że wjechać na górę, bo nam się nie chce, szkoda czasu. A on, sorry. No przepraszam. W hotelu pani mówi tak, czy mogę skopiować wasze paszporty? No mówię, że no tak, ona, okej, sorry, dziękuję. Przepraszam, że musi skopiować nasze paszporty. Dobra, musimy znaleźć teraz dobrą miejscówkę z dobrym sushi. Patrzcie to. No, tu możecie sobie zjeść gekona, skorpiona. Co to jeszcze było? A, żaby nie ma akurat. Pisklaka małego, ale też nie ma. No i robale. Nie wiedziałem, że w Japonii też jedzą takie coś. Chyba, że to pod turystów zrobione. Jest wszędzie tyle dobrego jedzenia. Fajnych restauracji, że ciężko się zdecydować na coś. On żyje! Pamiętacie tego psa? To okej, wam pokażę. Na Shibuya jest pomnik Hachiko. Takiego pieska bym chciał, naprawdę. Znaczy jeszcze nie teraz, ale kiedyś. Ej, ale to jest porąbane. Teraz wszędzie po prostu zauważam te automaty z napojami. Patrzcie, jest tu, przed chwilą mieliśmy tam. Tu, tam. One są po prostu wszędzie. Czytałem na jednej stronie, że przypada średnio na 20 lub 25 osób jeden automat. A mamy tutaj 125 milionów ludzi. To wyobraźcie sobie, ile tych automatów musi stać w tej Japonii. W miastach. I pewnie nie tylko.
O, tu jest taki bar, o którym mówiłem, że wchodzi tylko parę osób do środka i sobie popijają sakę. No, tak, to samo na pewno. Wbijamy tu, no. I gotowe talerzyki, dzisiaj była talerzykami. Popatrzcie, żeby wam powiedzieć, że naprawdę nie jest drogo teraz w Japonii. Taki zestaw wychodzi około 20 zł. To jest naprawdę spoko, chyba że ja coś mieszam, ale zaraz sprawdzę, ale na pewno nie. No i zaraz zaczynamy. Talerzyk zależy od koloru oczywiście, ale wychodzi około 165 to nawet. 165, no możemy zjeść. 165 to jest 4 zł? No 5? jakoś tak. To jest 5 śmieszna zł, cena. około 5-6 zł za talerzyk. O, tam macie ceny. Najdroższy talerzyk kosztuje 10 zł. Zastanawiam się. Dobra. Asahi. Z tym mi się właśnie ostatnio kojarzyła Japonia, czyli dobre sushi i do tego to japońskie piwko. Dobre? To zaczynamy. Jak kiedyś uważałem, że Japonia jest droga, już się to zmieniło. Japonia wcale nie jest droga. Powiem wam tak. Jadłem w paru miejscach na świecie takie sushi, na takie talerzyki właśnie to się bierze. I po 5 zł za talerzyk to chyba ja nie widziałem jeszcze. Widziałeś gdzieś? Nie, i naprawdę że w powiem wam, że to jest Australii tak tanio, że ja nie wiem, czy to nie jest w ogóle najtańsze sushi, jakie my jedliśmy chyba ostatnimi czasy. Ostatnimi czasy, no. Serio. Da się Japonię zrobić tanio, naprawdę da się i warto. Najgorzej pewnie dolecieć tutaj, ale może akurat jak się będzie miało szczęście, można trafić dobry bilet. Japonia, restauracja w centrum. Sushi pyszne, robione elegancko. Do tego piwko i zapłaciliśmy po 40 zł na osobę. 80 zł, a naprawdę się najedliśmy potąd. Po 10 dolarów. Szok. Japonia nie jest już droga. Nie jest droga. W ogóle nie jest droga. Japonia może droga była, nie wiem, 10 lat temu. No. Ja były to takie różnice cenowe duże. A teraz już wcale Japonia drogo się nie po jest. prostu pewnie zatrzymała na jakimś pewnym etapie i wszystko inne w innych krajach poszło tak bardzo do góry, że teraz się wydaje, Że inflacji tu po prostu nie było. Japonia ominęła inflację. Nie, ale naprawdę. Jestem bardzo zaskoczony. Myślałem, że tak liczyliśmy, że za kolację pewnie powiedziałem na sushi jakieś 200 zł będzie trzeba wydać pewnie. Tak, tak. No wydaliśmy 80. Jedziemy za I się najedliśmy, naprawdę bardzo się najedliśmy. Już nie mogliśmy więcej. Siemanko. 7 rano. Osaka, Japonia. Właśnie idę na jakieś zakupy. Kupić coś na śniadanie. Czy najpierw po kawę, później coś na śniadanko kupić. I zaczynamy kolejny piękny dzień. Mamy takiego farta do pogody, że po prostu bardzo się z tego cieszę. Dzisiaj rano pokażemy wam oczywiście jeszcze trochę Osakę, a następnie wybierzemy się pociągiem do Kyoto. Dla mnie Kyoto to jest po prostu taka Japonia jak za dawnych, może nie jak za dawnych czasów. Japonia jak z filmów. Tak jak sobie wyobrażacie Japonię, te piękne świątynie, kobiety w kimonach i tak dalej, to właśnie tak jest w Osace. Właśnie odkryłem coś bardzo ciekawego. Tak sobie przeglądam rzeczy, które możemy dzisiaj zobaczyć w Kyoto i patrzę, a tam jest polska restauracja. Prowadzona przez Japończyków, dwóch. Parę, która mieszkała w Polsce. I stwierdziłem, że dzisiaj pójdziemy na polski obiad. O ile jeszcze to jest otwarte, bo nie wiem z jakiego okresu jest ten filmik, który znalazłem. Ale jeśli tak będzie, potem dają bigos, żurek z kiełbasą, coś tam jeszcze będzie. Bardzo interesująca sprawa. Jeśli to prawda, to będę bardzo zaskoczony. I potem mają tam pełno polskich książek, polski szalik i tak dalej. No, mieszkali w Polsce po prostu. Fajnie będzie porozmawiać z takimi ludźmi. No, tak w ogóle jeszcze w tym odcinku chciałem wam bardzo polecić książki z Extreme Hobby od Podróży Wojownika, a dokładnie z Podróży Wojownika od Extreme Hobby. Tak to miało być. Znajdziecie tam bluzy, wiadomo, że zimno jest, jakieś czapki zimowe już są, skarpetki, koszulki, sprzęt sportowy, no po prostu co tylko będziecie chcieli,
Zapraszam serdecznie. Pamiętajcie, że właśnie zakupem takich rzeczy też wspieracie moje podróże. Także bardzo, bardzo jestem za to wdzięczny. Dziękuję. My właśnie kończymy kawkę i zbieramy się zaraz i ruszamy dalej. Pokażemy Wam na szybko teraz przykładowe ceny jedzenia, jakbyście chcieli coś sobie kupić po prostu tego, żeby tanio zrobić tutaj pobyt w Japonii. No i popatrzcie, na przykład bułeczki typowo 160 to godzi 4,26 zł. Będę Wam przeliczał od razu, żebyście wiedzieli. Tutaj jakieś kurczaczki, przypuśćmy 40, bo to z podatkiem. 246 zł. Coś co jadłem pierwszy raz właśnie jak byłem w Japonii. Pamiętam do teraz, czyli trójkąty. W Tajlandii je po prostu uwielbiam. Macie oczywiście różne do wyboru tutaj, z czym chcecie. Taki trójkąt. Aha, to jest zupa plus trójkąt za 100. Możliwe nie. Niemożliwe, chyba że 100 taniej może po prostu. Aha. Bo sam trójkąt tak, sam trójkąt kosztuje 138. 138, czyli 138 3,60 za taki trójkącik. Bardzo dobry. Tu macie gotowe posiłki, jest bardzo, bardzo dużo i powiem Wam tak, że one są naprawdę bardzo smaczne, bo jak ja jadłem takie posiłki tutaj, to byłem bardzo zaskoczony. Tu macie ryż z czymś, to jest 600 za taki posiłek, 16 zł. Kanapki tutaj na przykład macie za 250 przypuśćmy, 6,60 za taką kanapkę wychodzi. Powiem tak, jeśli chcecie naprawdę tanio zrobić tę Japonię, da się ją zrobić tanio. Oprócz noclegów. No tutaj jeszcze noclegi nie było źle, bo za 80-100 zł wychodziło za nocleg, za bardzo dobry hostel. Wiadomo, że to nie jest tanio, bo w takim Wietnamie możecie spać za 20 zł, oczywiście w hostelu. Ale to jest Japonia, to jest też trochę różnica między Japonią a przykład Wietnamem. No to jest tanio, 80 zł za noc to jest, tanio, bardzo to jest tanio. tanio. Tak, ale wiadomo, że w Azji, gdzie w innych częściach Azji możecie taniej. Ale na przykład jak teraz patrzyliśmy na Tokio już, gdzie będziemy musieli teraz zatrzymać 2 noce, to za hotel w tej takiej centrum, po prostu w tej najbardziej popularnej turystycznej dzielnicy płacimy po 500 zł za noc. Za pokój, no za 2 osoby. To dalej nie jest źle, bo w Polsce też się płaci w hotel w Warszawie na przykład 500 zł. Albo nie wiem, gdziekolwiek, no wiecie, to macie jak przeliczyć sobie. Pan mnie użył, nie nagrywał w środku, także musiałem przestać. No ale popatrzcie, mówię o Tokio, samo centrum. Tak byście chcieli w Warszawie, w samym centrum wziąć jakiś dobry hotel, to pewnie też by trzeba było zapłacić lub w innych stolicach nawet pewnie więcej. Za hostel ogólnie zależy gdzie, w których miejscach, było tam około 100 zł, 150, a nawet 200 za łóżko w hostelu. Ale widzicie jak te hostele wyglądają, no, co po prostu petarda. Popatrzyłem jeszcze ile tutaj wychodzi kawa, było, że wychodzi 120 za czarną kawę, 3 zł. Będziecie chcieli zrobić tanio, da się zrobić tanio. No i dobra, zaczynamy naszą podróż. Powiem Wam od razu jak stąd dojechać do Kyoto. Na początku, jeśli będziecie na Namba, a tu Wam naprawdę polecam się zatrzymać, bo jest najlepiej. Czerwona linia M20 i najpierw nią musicie jechać około 30 minut na dworzec i później dworca łapiecie pociąg i tam się jedzie kolejne 21 minut, chyba czy 22, jakoś tak. I tu jest ruch lewostronny? Ogólnie tak, lewostronny. Ogólnie cała trasa powinna Was wynieść koło godziny czasu. No dobra, teraz Wam pokażemy jak kupić bilety. Jak widzicie, jest bardzo dużo linii metra tutaj. Czekajcie, bo akurat nam stanęli, że nie możemy zarezerwować, ale mniejsza z tym. Jeśli będziecie używać internetu, najlepiej sobie kupić kartę. My na przykład, jak jesteśmy tutaj na krótki okres, to sobie kupujemy Holafly lub jakieś inne eSIM, ponieważ było dla nas to najłatwiejsze. Dodatkowo wbijacie sobie bardzo łatwo. Od razu Wam pokazuję, na której stacji jesteśmy, czyli Namba Station. Musimy pojechać na Shin Osaka. No i patrzcie, zaczynamy. English. Sprawdzacie sobie, ile na przykład musicie dać za Wasz bilet. Jedziemy niebieską, Shin Osaka 290. No dobra, cofamy. Znaczy możemy to już wybrać, bo dajemy 2 osoby. Shin Osaka 580 i my używamy, znaczy tutaj się używa też Alipay. Warto sobie to pobrać, bo w wielu azjatyckich krajach Wam się to przyda. QR.
Dobra, nie wiem dlaczego, ale Alipay nie zadziałało tutaj, gdzie normalnie można używać. Także chcemy wypłacić po prostu pieniądze i zapłacimy gotówką, bo tak jest najłatwiej. Nasze karty też, które mamy za granicą, też tutaj nie przechodzą. Także trzeba wypłacić pieniądze. Byłem wypłacić właśnie pieniądze. 10 000 juanów, czyli 250 zł. Wypłata kosztowała 2,50. Bardzo uczciwie. W niektórych krajach na przykład kosztowała 25 zł. Wypłaciłem 10 000 i dostałem takiego jednego pieniążka. Dodatkowo musicie pamiętać o tym, że tutaj też macie praktycznie znaczy nie praktycznie, tylko macie każdą stację napisaną też nie tylko po japońsku, ale też normalnymi literkami. Także my nawet widzimy, mamy jechać na Shin Osaka i tutaj macie też kwotę, jaką musicie zapłacić. Moim zdaniem jest to bardzo dobrze to zrobione. Nie udało się użyć Alipay, także gotówka. Sorry. English. Ticket. Czerwona. Shin Osaka. Aha, kurczę, nie dałem dwóch. Shin Osaka. I załatwione. Dwa bileciki, reszta wydana. Idziemy. Tu macie zaznaczone też, żebyście wiedzieli, na jakie linie macie wchodzić dokładnie. Także pamiętajcie, w naszym przypadku jest to Ticket In. Tu Wam się wysuwa, odbity już. Stacje zaznaczone, Shin Osaka, czyli nasz jest peron drugi. Wiecie, w tym odcinku też chcę Wam pokazać, nie w tym, tylko i w kolejnych też chcę Wam pokazać to, jak można wszystko to po prostu ułatwić. No i żebyście wiedzieli, żebyście, wiecie, nie każdy podróżuje cały czas. Dla niektórych może to być bardzo ciężkie, o ale ludzi, trzeba czekać na następnych, bo no nie każdy podróżuje cały czas, także fajnie też ułatwić ludziom przez pokazywanie właśnie takiego czegoś. Pociąg jest full. Wszyscy elegancko stoją w kolejce. Zaznaczone macie tu do wyjścia. Pełna kulturka. Minęły 3 minutki i kolejne. Każdy elegancko stoi. Każdy się ustawia, ludzie najpierw wychodzą. No idziecie do kasy, macie do wyboru albo Shinkansen, czyli ten szybki pociąg, albo JR Line, czyli normalny. My jedziemy tym normalnym, bo to i tak jest bardzo blisko. Jeszcze mamy stąd 20 minut, to bez sensu w ogóle. Chyba nawet ten szybki, nie wiem czy on w ogóle tam jedzie. Czy może jedzie, ale my bierzemy normalny. Szybkim będziemy jechać później do Tokio. Dobra, tu byliśmy w tym miejscu. To jest Shinkansen, czyli to jest ta szybka linia. Tu 1450 za bilet od osoby. Już Wam powiem dokładnie ile to było, żebyście wiedzieli. 1450, prawie 40 zł, 39. A tam normalna linia 580, czyli 15 zł. No to różnica jest spora. Właśnie zatrzymaliśmy się, żeby sobie kupić ciasteczka z fasolą. Właściwie tutaj jest też, trzeba tu powiedzieć, że w Japonii, zresztą w wielu krajach Azji, w Tajlandii też fasole je się na słodko. No tak. I tak samo kukurydzę najczęściej je się na słodko. W Tajlandii możecie kupić sobie na przykład lody z kukurydzą, lody z fasolą. Normalna sprawa. I jeszcze na przykład słodki ziemniak też jest jako deser traktowany. Platform 5, czyli z 5 peronu odjeżdżamy. Jest tu taka pani, jeśli nie możecie znaleźć, to Wam podpowie, no, ale tutaj macie też rozpiskę, od razu możecie sobie zobaczyć. Jest niebieska linia namalowana. Za chwilę odjeżdża nasz pociąg. Będziemy jechać coś koło, macie tu napisane, Shin Osaka do Kyoto. 24 minuty.
jesteśmy w Kyoto, mieście, które żyje 1,5 miliona ludzi, ale o Kyoto zobaczycie już następny odcinek, także serdecznie Was zapraszam. My teraz idziemy gdzieś znaleźć jakieś szafki, żeby zostawić plecaki, ponieważ cały dzień musimy tu spędzić, bo wieczorem jedziemy dopiero do Tokio. A jak nie, to pójdziemy do jakiegoś hostelu, weźmiemy jedno łóżko, albo zapytam, czy możemy zostawić za opłatą. Coś wykombinujemy. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Pamiętajcie, że z Japonii zobaczycie jeszcze 2 odcinki, może 3, chyba 2. Nie, 3, sorry, 3 jeszcze. Jeszcze mamy tak, 3. Także polecam zostawić subskrypcję, komentarz i lajka. Pozdro!